I jeśli widzieliście Kubę na zdjęciach czy na filmach i macie już jakieś wyobrażenie, jak ona wygląda, no to muszę wam powiedzieć, że wygląda dokładnie tak samo. Kuba. Karaibski kraj słynący z komunizmu, Fidela Castro, Che Guevary, salsy, cygar, rumu i Guantanamery. Guantanamery, nie Guantanamery, jak śpiewają niektórzy. Całkiem duża sława jak na jakąś wyspę na końcu świata, prawda? W ostatnich latach ukochany przez turystów szukających ofert all inclusive z gwarancją dobrej pogody. Byłam, zjeździłam całą wzdłuż, a teraz zabieram Was. Przyjeżdżamy na wymarzone wakacje na Kubie. Wita nas przepiękna pogoda, tropikalna sceneria, palmy, postkolonialna architektura. Na śniadanie dostajecie solidną porcję owoców tropikalnych i to, że są tropikalne, właścicielka waszego mieszkania podkreśli 3 razy i wyjaśni Wam, gdybyście nie wiedzieli, że to jest banan, to jest mango, to jest na przykład papaja. Zewsząd słychać muzykę, salsę, baciatę, reggaeton, rytmy karaibskie. Muzycy grają na ulicy, turyści się cieszą, tańczą. Wszystko wygląda jak sceneria z jakiegoś filmu. Po ulicach jeżdżą stare amerykańskie samochody, Pontiaki, Chevrolety, Cadillaki. Nie znam się na samochodach, ale sama też potrafię docenić ich piękno, są naprawdę fenomenalne. Wake up, honey, I'll make you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Poleżycie na plaży, wypijecie drinka, słynne Cuba Libre albo mojito. Swoją drogą tutaj jest jedno i drugie tak ze 2 razy mocniejsze niż w Polsce. Pójdziecie do restauracji na kolację, bo okaże się, że ta kuchnia kubańska wcale nie jest powalająca, mimo tego, że w prawie każdym daniu jest są na przykład owoce morza. Okaże się też, że jest dość drogo i że za obiad w restauracji musicie zapłacić tyle, ile zapłacilibyście na przykład we Francji albo w Anglii. Kuba nie jest tanim krajem dla turystów. Don't it seem like a drive? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. Od czasu do czasu podejdzie do Was jakiś Kubańczyk, który zaproponuje, że sprzeda Wam cygaro, że pokaże Wam miejsce, w którym jest najlepszy drink, że pokaże Wam szkołę tańca lub na przykład podejdzie do Was z gitarą i zacznie śpiewać już w połowie drogi, tak abyście na pewno mu zapłacili i nie mieli szansy przerwać. Cuando el sol de tu bravura te le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No i tutaj zaczynają się schody. Trochę się z panem pokłóciłam, bo dał mi co innego niż zamawiałam, a potem mnie policzył więcej. Chciałam się trochę wyrzucić poza tereny turystyczne i wzięłam lokalny autobus. Oczywiście kierowca sprzedał mi bilet tak kilka razy więcej niż normalnie Kubańczycy płacą. Bo ceny na Kubie to jeden wydatek, a oszustwa i naciąganie turystów na wszystkim niesie się w świat w historiach tych, którzy na Kubie byli. Oszustwa na przykład w przeliczaniu walut przy wydawaniu reszty. Nie wiem, czy wiecie, ale są tu w obiegu 2 waluty. Wymienialne peso dla przybyszów z zagranicy o równowartości około 1 euro i lokalne peso kubańskie, 25 razy tańsze. Ale o tym później i w kolejnym odcinku. Poza tym z Kubańczykami ciężko jest się zaprzyjaźnić, bo na końcu każdej miłej rozmowy może pojawić się rachunek w postaci na przykład ceny za poradę czy wspólne drinki. I będziecie mieć wrażenie, że wszystko tutaj jest usługą, że przy każdej możliwej okazji musicie za coś płacić. Przepraszam, jeśli słuchać tego chłopca w
w tle, zamknęłam go w piwnicy, ale chyba to nie poskutkowało. Dlatego po jakimś czasie, kiedy będziecie już zmęczeni, przestaniecie wchodzić w jakiekolwiek interakcje z miejscowymi. Zobaczycie też, że w większości tych miejsc nie ma Kubańczyków. Nie ma ich w restauracjach, nie ma ich w sklepach. Korzystają z innych środków transportu niż Wy. Jeżdżą autobusami, albo jakimiś furgonetkami, albo na przykład zaprzęgiem konnym. Serio. Wszędzie poza turystycznymi miejscami jest po prostu bieda. Te budynki ledwo trzymają się kupy. Jeśli chodzi o samochody, nigdy nie jechałam takim rzęchem jak taksówką z lat 50. Zobaczycie, że taksówka, którą jechaliście, która miała na przykład klamkę zrobioną z gwoździa, była naprawdę w świetnym stanie, bo wszystkie inne samochody na peryferiach mają dziurawe podłogi, przeżarte przez szczury, mają zjedzoną przez rdze karoserię i silnik na pewno nie jest już oryginalny, dlatego że wszystkie części zostały zastąpione innymi, które akurat udało się skądś dorwać. Paskiem klinowym czy rozrządu może być na przykład stara pończocha, filtrem może być słoik. I to jest naprawdę niesamowite, że największa atrakcja Kuby jest dziełem przypadku i wynikiem ogromnej biedy. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Todo empezó con un beso en la mejilla. Un beso que me dio alegría. Po tym jak zrobiłam to zdjęcie, podjechał do mnie jakiś inny dzieciak. Wyciągnął do mnie rączkę, taki maleńki był na rowerze, ja nie wiedziałam, o co mu chodzi, uścisnęłam mu tę rączkę. Okazało się, że chciał pieniążek za to, że zrobiłam fotki jego znajomym. Całkowicie darmowa edukacja i służba zdrowia to duma kubańskiej myśli politycznej, słynna na cały świat. Ale wyobraźcie sobie, że wasza pensja nie przekracza 40 euro. W sklepach, jak u nas za komuny, nie ma towarów, a ceny tych, które są niewspółmierne do zarobków. Żyjecie więc w biedzie, a podróż do innego miasta wymaga pozwolenia władz i pieniędzy, których wciąż nie macie. I widzicie przybyszów z innych krajów, którzy na obiad w restauracji wydają połowę waszej miesięcznej pensji, że kupują szampon w odpowiedniku waszego peweksu za koszt jedzenia na tydzień. Mają dużo fajnych rzeczy, modne ciuchy, które znacie z filmów. Nieważne skąd pochodzą, nieważne, że Polska to nie na przykład Niemcy, bo teoretycznie każdy, kogo stać było na bilet lotniczy, by na Kubę dotrzeć, jest dużo, dużo bogatszy od ciebie i wszystkich twoich sąsiadów. Dojadam właśnie owoce ze śniadania. Dzisiaj mi było bardzo głupio przy śniadaniu, dlatego że zapytałam, jak wygląda śniadanie kubańskie. Czy to jest tak, jak my zostaliśmy tutaj obsłużeni, czyli był omlet, były 4 rodzaje owoców, sok owocowy, kawa, pieczywo i masło. I nasza gospodyni odpowiedziała, nie, my tak nie jemy. Mówię, a co jecie? No najczęściej chleb z masłem. Ale nie lubicie owoców, jajek na śniadanie? Mówi, że lubimy. Tylko ich po prostu nie stać. Nie mówię tego wszystkiego, aby wywołać w was jakieś poczucie winy. Nie ma też sensu tak bardzo żałować Kubańczyków, dlatego że oni mają zupełnie inną mentalność, bardzo pogodną, są szczęśliwi mimo wszystko. Mówią, że nie mają pieniędzy, ale mają miłość, mają rodzinę, mają bliskie kontakty ze swoimi sąsiadami, potrafią się cieszyć muzyką, piękną pogodą, a turyści im bardzo pomagają. Turystyka oczywiście psuje ten kraj i za kilka lat już nic nie zostanie z tej autentycznej Kuby. To jest ostatni dzwonek zupełnie na to, aby Kubę odwiedzić, dlatego że w 2014 roku przyjechało tutaj 2 miliony turystów, a w 2016 było już 4 miliony. Ale myślę, że oceniając to, jak było na wakacjach i oceniając ludzi, których tutaj spotkaliście, warto wziąć pod uwagę też drugą stronę medalu. No i może też przy okazji docenić to, co sami mamy. I zobaczyć to, czego nie mamy.
¿Cuántos años tienes? I jeszcze jedno. To nie jest prawda, że nie da się zaprzyjaźnić z Kubańczykami. Można. Opowiem. Black is the night, black is all I see. Some starry lights are shining down on me. Black is the night, black is all I see. Black is the night, black is all I see. Some starry lights are shining down on me. Black is the night.